Loki nie byłby sobą, gdyby nie namieszał, bo rzeczywiście w czwartym odcinku dzieje się bardzo, bardzo dużo. No, zacznijmy oczywiście, cały czas kontynuujemy wątek, nasze wrzeciono czasu, niech tak będzie, oczywiście już prawie nie domaga, ale rzeczywiście mamy naszego, umówmy się, Kanga, no i okazuje się niestety, że Sylwii, tak, ja tu mówiłem już wcześniej, że rzeczywiście Sylwii chyba wydaje się być osobą, która tutaj w tym serialu popełnia błąd za błędem i no nie robi tego celowo, ale po prostu robi to głupio, bezmyślnie. Do tego oczywiście za chwilę nawiążę. No i okazuje się, że tak, jak najbardziej nasz geniusz zna Obiego, Obi zna jego, mamy tu samą książkę. Troszkę jest zakrętu, no ale w porządku. No i tak, udaje się im rozwiązać problem, no ale nie byłoby tego dobrego, gdyby właśnie Sylwii się do wszystkiego nie wmieszała, gdyby się nie wmieszała Renslayer. W poprzednim odcinku mówiłem, że właśnie Sylwii popełnia błąd za błędem. W pierwszym sezonie no, sprzątnęła nam Kanga i zaczęło się wszystko dziać, zaczęło się sypać. Tutaj po raz wtóry w zeszłym odcinku, na sam koniec, zamiast sprzątnąć, tak jak było planowane oczywiście, to ją wysłała, no mówmy się, do gmachu, do gabinetu, do zamczyska Kanga, żeby tam sobie po prostu powiedziała, a nie wiedziała wtedy, że ona ma gdzieś tam schowaną panią minutkę. No i tutaj rzeczywiście tak, to się odbija czkawką, bo okazuje się, że bardzo złe rzeczy się dzieją. Co to dużo mówić, jeden z widzów napisał, że pani Minutka to taki Skynet, zdecydowanie. Pani Minutka się robi beznadziejnym Skynetem, który chce wszystkich rozwalić i tylko ma być tak jak ja chcę, zero-jedynkowo, nie liczy się. Nawet niedawno widziałem Eagle Eye z Shia'a LaBeoufem, też tam było rzeczywiście podobnie, no ale tutaj Sylwii ma możliwość i naprawia swój błąd i to rzeczywiście dosyć zawodowo, bo się okazuje, no że co tu dużo mówić, a żeby wszystko przywrócić do normy, trzeba wyjść do tego wrzeciono czasu z urządzeniem, które tak naprawdę z jednej strony jest część, którą zrobił Obi, z drugiej strony jest nasz wynalazca, połączyło się, okazało, że dało radę, ale trzeba tam pójść, włączyć, w tym momencie przepustowość się zwiększy, będzie wszystko dobrze, będzie super, wszystko fajnie się działo. No i takie jest założenie oczywiście, ale czy tak jest? No oczywiście, że tak nie jest. Oczywiście, że tak nie jest, że wszystko się sypie, jeżeli tylko może. Mówiłem wcześniej, że tu jest kilka zakrętów i to wydaje mi się, że Marvel, no oni chyba dobrze wiedzą jak to się je. No, smaczków jest dużo, też o nim troszeczkę zaraz powiem, ale zakrętów jest mnóstwo, bo w pewnym momencie nasz wynalazca spotyka Obiego i mówi, czy to jest tym Uroburosem, który napisał tą książkę? Wszystko stworzyłem na podstawie właśnie tej książki, a Uroboros mówi, a czy to jesteś ty wynalazcą? Ja na podstawie twojej książki stworzyłem. Okazało się, że obydwoje mają tę samą książkę, czyli jeden czerpał z drugiego, czyli tak naprawdę stworzyli paradoks i w tym momencie Obi mówi, no to tak jak z tym wężem, który zjada swój własny ogon, coś w tym jest, a żeby było zabawniej, wąż, to jest terminologia, to nie ja wymyśliłem, wąż, który zjada swój własny ogon, nazywa się Uroboros. Więc proszę bardzo, smaczków jest dużo. No nawet motyw, kiedy właśnie nasz Obi prezentuje, no mam tutaj makietę, bardzo przepraszam, że ona nie jest pomalowana, nie jest w ogóle wyskalowana i tak dalej. To jest celowo oczywiście ukłon w stronę innego genialnego filmu sci-fi, czyli Powrotu do przyszłości, kiedy to Doc Brown mówi do Martiego w 1955 roku, że no przykro mi, ale to jest wszystko jeszcze nie wyskalowane i tak dalej. Więc rzeczywiście Kevin Feige stwierdził, ok, to będzie dobrze, fajnie i ciekawie. Jest kilka rzeczy, które albo przegapiłem w poprzednim odcinku, na pewno przegapiłem w poprzednich odcinkach, albo po prostu dopiero się wyjaśnił za czas jakiś, bo między innymi pojawia się dwóch Lokich, z czego jeden ginie. Zostaje zabity ręką Lokiego, który potem mówi, to się wszystko później wyjaśni. Może się wyjaśni, miejmy nadzieję, bo biorąc pod uwagę jakie jest zakończenie, tak się zastanawiam, gdzie się wyjaśni, ale jest jeden haczyk, ponieważ okazuje się, że panna Minutka, no nieważne, wiesz o kogo chodzi, nasz Skynet, jest wredotą, no i przyjmuje jak najbardziej, wszystkie komputery przyjmuje system, który zarządza agencją, no i wszystkich odcięła, wiesz, wszystkie tempady, nic nie działa w ogóle, nie ma niczego nie będzie, Kononowicz, nic nie działa, no i Obi wpada na pomysł, że da się jak najbardziej ją wyłączyć, ale trzeba zrestartować system, a żeby to zrobić, to trzeba też wyłączyć, i to jest bardzo ważne, mi się wydaje, wyłączyć zakłócacz, tak, niech to będzie zakłócacz magii, to znaczy, że do tej pory nie można było czarować w agencji, bo było specjalne urządzenie włączone, które rozpraszało tę magię, że tak powiem, a w tym momencie nie, w tym momencie będzie można, no i on restartuje system, Minutka się, że tak powiem, również restartuje.
No ale wtedy, jak dobrze wiemy, przecież Sylwii to jest Loki, Loki to jest Loki. Jest jeszcze drugi Loki, którego zabija Loki i potem mówi Loki do Sylwii Loki, że spokojnie później to zrozumiesz, o co chodzi z tym Lokim. Trochę namieszane? Bardzo namieszane. Ja pamiętam, że na początku pierwszy, bodajże drugi odcinek, tam Loki dosyć konkretnie skakał po tych czasach i wiem, że było coś z tym związane, ale w tym momencie nie mam pojęcia. Jeżeli pamiętasz, napisz mi w komentarzu, o co nam chodziło rzeczywiście z tym Lokim, czemu Loki sprzątnął Lokiego. No, Renslayer w tym momencie nie wiem, czy ona jest bardziej pod wpływem minutki, czy minutka pod wpływem jej, bo tam rzeczywiście minutka pokazuje jej kilka, no właściwie jedno zdarzenie, ale kilka minut z życia jej oraz Kanga. Że oni się znali, że on wszystko wiedział dokładnie co i jak, ale w pewnym momencie stwierdził, ciach, obcinamy pamięć wszystkim, restujemy im pamięć wszystkim, no, że tak powiem, wariantom, które są w agencji. No i ona się bardzo, że tak powiem, na niego wkurzyła, po czym minutka mówi, spokojnie, my sobie damy radę same, my ziomalki, dwie kobitki i będzie super wszystko, on nam tylko przeszkadzał. No i zaczyna się w tym momencie jazda, naprawdę to co minutka robi to jest po prostu grubo i tak się zastanawiam, czy to do końca o to Renslayer chodziło. No ale Renslayer też musi zapłacić karę, więc wiadomo jak to jest. Odcinek się kończy bardzo zaskakująco. No bo kończy się w ten sposób, że koniec. Nie ma. Dziękuję bardzo. Nie ma niczego, nie będzie niczego. Kononowicz, jak już mówiłem wcześniej, lotnisko w Radomiu nie jest nieczynne, nic nie jest nieczynne, po prostu nie ma nic, nie ma niczego. Co będzie dalej? No zobaczymy, przekonamy się już za czas jaki, bo rzeczywiście jeszcze zostały nam 2 odcinki. Mam swoją teorię na temat tego, co się wydarzy, bo jak mówiłem wcześniej, ażeby zresetować system, Obi musiał wyłączyć ogranicznik magii i domyślam się, że wiele rzeczy, które my zobaczyliśmy, mogły być właśnie iluzją rzuconą przez Lokiego, bym powiedział, ale on tak naprawdę trochę był bardzo zajęty i rzeczywiście nawet ktoś zwrócił uwagę, że Sylwii, która ma, nie pamiętam w tym momencie, czy to jest naszyjnik, czy są kolczyki, ma ten symbol Ankh. A to on oznacza życie, to jest życie, nawet aż tutaj sprawdzę dokładnie, czy to były kolczyki, ale w tym momencie mam wyłączone, czy to były kolczyki, czy to było, daj mi znać, jak dokładnie wiesz o co chodzi. No i teoretycznie może to nie być ona, teoretycznie, ale teoretycznie w tym filmie, w tym serialu może być bardzo wiele rzeczy, no i zobaczymy jak to wszystko będzie rzeczywiście wyglądało. W każdym razie no jest pomieszanie z poplątaniem, dzieje się rzeczywiście dużo. Interakcje pomiędzy Mobiusem a Sylwii no, nie idą najlepiej, chociaż akurat podoba mi się Kang, przyznam szczerze, podoba mi się rzeczywiście Kang, tutaj w tej roli zagubionego no, naukowca. Nie wiadomo do końca co się będzie działo, ponieważ Jonathan Majors ma sprawę w sądzie, no i studio się już zastanawia, czytałem właśnie dzisiaj wywiad w Variety, że zastanawiają się czasem, czy może jednak zrobimy tak, że zmienimy tego Kanga, że jednak Doktor Doom między innymi na przykład tak jest brany pod uwagę, że był on wielkim złolem w tej fazie. No domyślam się, że pewnie coś by trzeba było w którymś z filmów pokombinować, a może w seriali pozmieniać. Zobaczymy jak to będzie, tym bardziej, że wiele produkcji jest pokasowanych albo są robione od zera, bo się okazało, że między innymi Daredevil zaczynamy od zera. Blade również zaczynają od zera. Marvels jest już zrobione, bo to w tym momencie mniej niż 2 tygodnie do premiery, więc tutaj się pewnie nie da zrobić nic. Ale domyślam się, że gro produkcji, które tam są, można jak najbardziej pozmieniać, pokombinować. No i jeżeli się okaże, że rzeczywiście wyrok sądu albo w ogóle sama sprawa będzie się jakoś dziwnie nagłaśniała, no to może się okazać, że że Kevin Feige będzie zmuszony zrobić woltę i zwolnić Majorsa, zmienić Kanga. No trochę to może być zaskakujące, tym bardziej, że już kilka było seriali, kilka było filmów, które właśnie prowadziły do niego, wiesz, wszystkie drogi prowadzą do Kanga. Jak to będzie wyglądało? Czas pokaże. Ja mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystko się uda, bo rzeczywiście Loki, tak, to dobry jest serial, to chyba najlepszy serial Marvela. Ten odcinek jest po prostu rewelacyjny, jest pomieszany z poplątaniem i mam nadzieję, że kolejne 2 odcinki będą równie na wysokim poziomie stały. Jak chcesz sprawdzić moją ocenę, to zobacz sobie na Filmwebie, tam jest to rzeczywiście podane. A gdzieś tutaj, tak, tutaj się pojawiają różnego rodzaju inne recenzje. Sprawdź, zobacz, jeżeli jesteś fanem komiksów, musisz zobaczyć.